Witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji smartwatcha marki DT No 1. Jest to tym razem smartwatch DT Ultra 3, a tak naprawdę DT Ultra 3 Pro. Jak może pamiętacie z moich poprzednich recenzji, smartwatche marki DT No 1 są wzorowane na smartwatchach znanych marek takich jak Samsung czy też Apple i też nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Jak się pewno domyślacie, jest to zegarek wzorowany na Apple Watch Ultra 2. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie tego zegarka, to jak w przypadku wszystkich zegarków DT No 1 mamy tutaj świetną jakość materiałów użytych do wykonania tego smartwatcha. Konstrukcja jest naprawdę świetnie wykonana. Zobaczcie, że na pierwszy rzut oka tak naprawdę trudno jest odróżnić ten zegarek od Apple Watch Ultra 2. Nawet ta tarcza, która jest domyślna, jak widzicie, również jest bardzo zbliżona wizualnie do tej tarczy z Apple Watcha. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o parametry techniczne, procesor, pamięć, system operacyjny, no to tutaj mamy zupełnie inną specyfikację techniczną. Jest to zupełnie inna półka. Zegarek zarządzany jest przez tutaj autorski system Wear Pro OS. Natomiast posiada bardzo też dużo możliwości, szczególnie jak na zegarek, który kosztuje, zobaczcie teraz, dokładnie 159 zł i 40 groszy. I tutaj przy okazji zobaczcie, że DT No 1 ma też w ofercie niemal identyczny zegarek, również DT Ultra 3, ale Android, czyli zegarek z Androidem, który będzie posiadał jeszcze więcej funkcji niż w przypadku tej wersji Pro, którą sobie dzisiaj testujemy. I tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę na fakt, że na opakowaniu, jak widzicie, nie ma informacji, czy jest to wersja Pro, czy jest to wersja Android. Więc jeżeli będziecie gdzieś w sieci szukać tych zegarków, no to zwróćcie uwagę, czy jest to wersja Pro, czy wersja z Androidem. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, no to jak widzicie, oprócz zegarka z tym pomarańczowym paskiem, mamy też dodatkowy pasek w takim granatowym, szarym kolorze. Jest też oczywiście ładowarka, przewód do ładowania i też przewód do komunikacji tego smartwatcha z komputerem, ponieważ możemy tutaj zgrywać muzykę, filmy bezpośrednio na pamięć tego zegarka z komputera i też możemy pobierać sobie informacje z zegarka na komputer. Dlatego tutaj, jak widzicie, mamy 4, a nie 2 piny, jak to ma zazwyczaj miejsce. Prosta instrukcja obsługi w dwóch językach, angielskim i chińskim, tak naprawdę nic nie wnosząca do obsługi tego zegarka. Pasek taki sam jak w przypadku Apple Watcha Ultra 2, ta sama konstrukcja, bardzo podobny materiał. Zapinany oczywiście tutaj na sprzączki. Od spodu mamy tutaj sensory, mamy też te złącza do ładowania tego zegarka. Oczywiście to złącze jest magnetyczne, przyciąga nam się automatycznie ładowarka do zegarka. 3 przyciski do zarządzania. Tutaj mamy jeden przycisk, drugi i po tej stronie jest przycisk trzeci. Za chwileczkę Wam pokażę wszystkie funkcje. No jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest to wyświetlacz AMOLED, tak więc tutaj bardzo dobra jakość wyświetlanego obrazu, świetne kąty widzenia, no i też duża jasność tutaj, którą możemy oczywiście sobie regulować, za chwileczkę to jeszcze zobaczycie. Jeżeli chodzi o demontaż pasków, to zobaczcie, one są wysuwane, są to standardowe paski, takie same właśnie jak w Apple Watchach Ultra 2, więc bez problemu taki pasek możecie sobie dokupić, czy to oryginalny, czy też zamienniki, jest tego bardzo dużo w sieci. Więc każdy może sobie tutaj dokupić taki pasek, jaki będzie mu najbardziej odpowiadał. I teraz przejdźmy do funkcji zegarka. Ta tapeta główna, pierwsza, która się domyślnie uruchamia, jest wzorowana, tak jak Wam wspominałem, na Apple Watchu Ultra 2. Bardzo podobna tapeta. Jak widzicie, mamy tutaj zegar, mamy też wbudowany tutaj kompas, który nam się automatycznie tutaj pojawia, jest wysokość nad poziomem morza. Dużo informacji odnośnie naszych aktywności fizycznych. Natomiast w zegarku są też budowane inne tarcze, możemy je zmieniać za pomocą pokrętła lub też przytrzymując dłużej ekran. I zobaczcie tutaj kilka tarcz, które są domyślnie już zainstalowane w tym zegarku. Są tarcze animowane, są filmy, które są tutaj wyświetlane na ekranie, więc jeżeli chodzi o tutaj dobór tych tarcz, możliwości, no to naprawdę tutaj DT Ultra 3 już w standardzie posiada ich bardzo dużo, natomiast za pomocą aplikacji mobilnej również możemy sobie dogrywać kolejne tarcze, możemy sobie je tutaj
wgrywać do zegarka i z nich korzystać. Tak. Przeciągając od krawędzi lewej do prawej, mamy tutaj taki blok szybkich aplikacji do uruchomienia. Aplikacje, które były ostatnio uruchamiane w zegarku, połączenia przez Bluetooth telefoniczne, no i też wiadomości. Jeżeli chodzi o teraz boczny pasek, no to pierwszy raz mamy nasze aktywności fizyczne, które możemy oczywiście sobie rozwinąć. Widzimy ilość spalonych kalorii, ilość przebytych dzisiaj kroków. Mamy też odległość, dystans, zapis ćwiczeń, podsumowanie tych wszystkich aktywności. Następnie pomiar tętna, pomiar tlenu we krwi, zarządzanie muzyką. Mamy możliwość wyszukiwania głosowego, czyli możemy sobie zapytać co to zegarek, jaka jest pogoda w Tarnowie. W Tarnowie mamy -1 stopień i zachmurzenie. Jak widzicie, możemy bez problemu sobie rozmawiać z naszym telefonem za pomocą zegarka. To jest na pewno bardzo fajna, przydatna funkcja. Pociągając belkę od dołu do góry, mamy tutaj też ostatnie aplikacje, które otwieraliśmy. Możemy się do nich szybko dostać z tego miejsca. Pociągając belkę od góry, mamy z kolei dostęp do powiadomień z aplikacji na naszym telefonie. I teraz od razu zobaczcie, jeżeli dostajemy wiadomość na przykład mailową, mamy ikonkę z Gmaila, jeżeli na przykład mamy wiadomość tutaj z Messengera, no to są ikonki od Messengera, jeżeli będzie SMS, no to również z SMS-a. Natomiast jeżeli chodzi o działanie tych powiadomień, to jak widzicie, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tutaj polskich znaków z maila, tytuł bez problemu nam się wyświetla. Jeżeli chodzi o test polskich znaków z Messengera, jak widać też polska czcionka jest w pełni obsługiwana. Natomiast jeżeli chodzi o długość wyświetlanego tekstu, no to tutaj nie mam dobrej wiadomości, bo około tylko 50 znaków się nam wyświetla na tym wyświetlaczu. No i podobnie jeżeli chodzi o emotikony, nie są one jak widać rozpoznawalne na jakieś tutaj 40 parę ikon, tylko jedna tutaj ikona buźki została poprawnie rozpoznana i wyświetlona. Zanim przejdziemy do aplikacji, to jeszcze zobaczcie sobie tutaj szybkie ustawienia. Kod QR do pobrania aplikacji mobilnej i sparowania zegarka z aplikacją. Następnie informacje o samym zegarku, seria, numer, model itd. Mamy tutaj poziom naładowania baterii i tutaj mamy możliwość sparowania z zegarkiem słuchawek bezprzewodowych, ponieważ w tym zegarku mamy wbudowaną pamięć i możemy sobie przechowywać na przykład utwory muzyczne, dzięki czemu na przykład biegając bez telefonu możemy sobie słuchać muzyki wprost z zegarka. Tak więc jest to świetne rozwiązanie. Oczywiście tutaj poszczególne funkcje, jak znajdź mój telefon, mamy tutaj też latarkę. Latarka jest 3-stopniowa, czyli to białe światło, ale może być takie światło białe pulsujące i mamy też światło czerwone pulsujące. Tak wygląda kwestia latarki. Zarządzanie dźwiękiem, zwiększanie, zmniejszanie, zarządzanie wibracjami, 3 poziomy wibracji, usypianie ekranu, jak widać od 5 sekund do 20 sekund możemy ustawić. Mamy też zarządzanie podświetleniem, 4 poziomy, poziom najmocniejszy, najsłabszy, średni, no i ten pośredni, z którego obecnie korzystam. Oczywiście tutaj tych ikonek możemy mieć nieco więcej na tym szybkim ekranie, możemy dodawać, odejmować, na przykład uruchomienie ekranu poprzez poruszanie ręką, oszczędzanie baterii, tryb nocny, układ aplikacji. Jest też NFC, ale niestety nie do płatności zbliżeniowych, więc tutaj nawet tego Wam nie będę pokazywał. Natomiast jeżeli wykorzystujecie jakieś karty dostępowe na NFC, no to jesteście w stanie taką kartę sobie w tym zegarku również przypisać, zaprogramować. No i mamy tutaj zakładkę z ustawieniami. Jak widzicie, nie wszystkie funkcje są dobrze na polski przetłumaczone. Myślę, że tutaj jeszcze trochę do poprawy zostało. Blokuj ekran, możemy sobie tutaj włączyć funkcję blokowania ekranu. Tryb widoku, czyli siatka lub lista aplikacji. No i tutaj też, co ma się na ekranie wyświetlać, są te tapety, jasność. Mamy też zarządzanie ekranem Always on Display, ponieważ mamy tutaj ekran AMOLED. Jeżeli sobie chcemy ustawić, żeby przez cały czas na wyświetlaczu coś nam się wyświetlało, no to jak widzicie, kilka tych trybów jest do wyboru. Myślę, że tutaj każdy coś sobie dobierze. Może sobie ustawmy ten tryb, zatwierdźmy i za chwileczkę zobaczycie, jak on wygląda po wygaszeniu zegarka. No i tak wygląda właśnie ten tryb Always on Display na tym zegarku. Jeżeli Wam to oczywiście odpowiada, no to możecie wyłączyć wybudzanie zegarka, na przykład poruszeniem ręki i wybudzać go tylko na żądanie, na przykład przyciskiem. Ok, to są takie najważniejsze ustawienia odnośnie tej funkcji tego zegarka. Teraz zobaczcie na aplikację.
Jak widzicie, mamy aplikację do telefonu, mamy tutaj książkę na przykład kontaktową, którą możecie sobie importować i tworzyć poprzez aplikację w waszym telefonie i następnie po prostu bezpośrednio z telefonu możecie dzwonić do wybranej osoby, możecie też numery, jak widzicie, wybierać sobie ręcznie i nawiązywać połączenia. Telefon ma mikrofon, głośnik, jakość tych połączeń naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, więc spokojnie jesteście w stanie sobie rozmawiać przez ten zegarek. Oczywiście pamiętajcie, że musi być on cały czas połączony z waszym telefonem poprzez Bluetooth. Jeżeli nie będziecie mieć przy sobie tego zegarka, no to oczywiście nie będziecie mogli też z niego dzwonić. Funkcja telefonu oczywiście pozwala też na odbieranie połączeń telefonicznych, odrzucanie tych połączeń bezpośrednio z zegarka, więc tutaj myślę, że dość standardowo. Następnie mamy sklep z aplikacjami, ponieważ ten zegarek pozwala nam dogrywać aplikacje zewnętrzne. Natomiast w tym sklepie jak na razie nie ma zbyt dużo aplikacji. Jest aplikacja BBC News, mamy czat GPT, mamy możliwość zaktualizowania sklepu, więc jeżeli tutaj ten sklep nie jest aktualny, to aktualizujcie sobie tą funkcję. Są mapy Google, to Wam za chwileczkę też pokażę, pogodę, jest też tłumacz. I na chwilę obecną w tym sklepie to są wszystkie aplikacje, jakie są na dzień dzisiejszy dostępne. Informacje o telefonie. Mamy tutaj takie ćwiczenia oddechowe, tryb na przykład oddychania, jakieś tutaj mediacji i tak dalej. Tryby fitness to już widzieliście, treningi za chwileczkę Wam pokażę. Dostęp do tych aplikacji wewnętrznych to już sobie sprawdziliśmy. Mamy timer, bardzo prosty, odliczanie. Jest też kalendarz na kolejne dni tygodnia, też przydatna funkcja. Bardzo rozbudowany stoper, zobaczcie, wyjątkowo ciekawa aplikacja. Mamy tutaj stoper analogowy, który możemy sobie tutaj też zatrzymywać jakieś międzyczasy na tym stoperze. Stoper, który jeżeli sobie przejdziecie wyżej, przechodzi nam w formę analogowo-cyfrową, gdzie widzimy też te międzyczasy, które sobie wcześniej zapisaliśmy. I możemy też przejść do formy tylko elektronicznej, gdzie widzimy też nasz czas i tutaj poszczególne międzyczasy. Tak więc bardzo rozbudowany, bardzo fajny stoper w tym zegarku. Rejestrator, czyli mamy dyktafon wbudowany w zegarek. Możemy sobie nagrywać jakieś tutaj materiały, teksty. Następnie po zatrzymaniu oczywiście możemy je odsłuchać. Jak widzicie, wszystko działa bardzo sprawnie. Budzik. Możemy oczywiście dodawać sobie budziki, alarmy bezpośrednio z zegarka, też przydatna funkcja. No i album zdjęć, czyli jak widzicie w tym zegarku możemy sobie przechowywać swoje zdjęcia, a następnie sobie je po prostu wyświetlać, przeglądać na ekranie zegarka. Możemy sobie tutaj przerzucać te obrazy ręcznie, możemy też je powiększać, pomniejszać za pomocą pokrętła. Muzyka. I teraz zobaczcie, opcja muzyki pozwala nam na odtwarzanie muzyki zarówno z pamięci wewnętrznej zegarka, czyli możemy grać sobie tu utwory muzyczne i następnie sobie je odtwarzać. Możemy zarządzać muzyką też naszego telefonu. I teraz jak widzicie, teraz mamy zarządzanie właśnie muzyką z naszego telefonu. Natomiast w tym miejscu możemy to zmienić i na przykład sobie włączyć zarządzanie muzyką właśnie w naszym zegarku. I teraz jak widzicie, mamy tutaj kilka utworów testowych wgranych i jak słyszycie, możemy sobie je tutaj wszystkie na tym zegarku słuchać, odtwarzać. Natomiast jest też możliwość odtwarzania tych utworów muzycznych na słuchawce. Czyli jeżeli macie słuchawki sparowane, to włączamy tą funkcję, łączymy zegarek z słuchawką i słuchamy sobie muzyki bardzo dobrej jakości na słuchawkach zewnętrznych. Monitorowanie snu, tętna, nasycenia krwi tlenem, zarządzanie migawką aparatu w naszym telefonie. Jest też oczywiście kalkulator, mamy też budowany kompas, opcja znajdź mój telefon, wideo, czyli podobnie jak w przypadku zdjęć, możemy też odtwarzać sobie na zegarku filmy i zobaczcie jak to wygląda. Dwa filmy są wgrane. Tak więc jak widzicie, nie tylko zdjęcia, ale również filmy, wideo na tym zegarku sobie możecie otwierać. Taka NFC, ale tak jak Wam wspominałem, tylko do obsługi tutaj tych kart zbliżeniowych. Aplikacje społecznościowe. Mamy też aplikację do pomiaru decybeli, więc jeżeli potrzebujecie z takiej aplikacji skorzystać, to będziecie też mieli ją bezpośrednio w zegarku.
Jest tutaj jakiś portfel, ale to do tych płatności, które u nas w Polsce nie są stosowane. No i cóż, tutaj zegar na świecie, możecie dodawać sobie czas w różnych krajach na świecie, zarządzanie kontaktami. Mamy tutaj też kilka gier wideo, które możemy sobie tutaj uruchomić na tym zegarku i w ramach nudy sobie tutaj w takie gry pograć. No i teraz przechodzimy do tych aplikacji, które sobie pobraliśmy ze sklepu, tutaj z aplikacjami. Najciekawszą aplikacją oczywiście jest aplikacja mapy i tutaj jak widzicie mamy dostęp do map Google. Natomiast to co istotne, zegarek nie ma GPS-u wbudowanego, wszystko jest pobierane z naszego telefonu, więc żeby nam działały te mapy, to musimy mieć przy sobie telefon z włączoną funkcją GPS. W zegarku możemy oczywiście wyszukiwać sobie jakieś informacje, natomiast niestety nie działa to na dzień dzisiejszy jeszcze zbyt dobrze, ponieważ jeżeli chcemy tutaj wyszukiwać ręcznie, nie pojawia nam się klawiatura. Musimy wyszukiwać głosowo ulica Krakowska, natomiast to wyszukiwanie głosowe nie działa z językiem polskim, tak więc jak dla mnie jest to funkcja na razie nieprzydatna. Natomiast jeżeli na przykład sobie wybierzemy, na przykład szukamy w okolicy jakichś sklepów, to tutaj jak najbardziej już wszystko jest poprawnie. Zegarek nam wyszukuje tutaj jakieś najbliższe sklepy, wypisuje nam na tej dolnej liście i na przykład jeżeli chcemy trafić do Carrefour Express, wybieramy tą opcję i zobaczcie, mamy tutaj możliwość uruchomienia wyszukiwania, planowanie trasy, trasa piesza lub też samochodowa. Jest też tutaj dokładnie podany odległość i też czas, jaki będzie nam potrzebny na pokonanie tego dystansu. Jeżeli wybierzemy trasę na przykład tutaj pieszą, dajemy start nawigacji, to zobaczcie, trasa zostanie wyrysowana i będziemy tutaj prowadzeni za pomocą komunikatów głosowych do tego miejsca, więc to jest fajna funkcja tak naprawdę, jeżeli chodzi o nawigowanie bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Natomiast jest tutaj jeszcze dużo do poprawienia, jeżeli chodzi właśnie o to poprawne wyszukiwanie ulicy, czy też jakiejś miejscowości itd. Kolejne funkcje, jeżeli chodzi o translator, czyli tłumacz, no to zobaczcie, no niestety nie tłumaczy z wszystkich języków, nie ma języka polskiego, więc tutaj jak dla nas praktycznie na chwilę obecną nieprzydatna aplikacja. Następnie mamy czata GPT, natomiast tutaj niestety czat nie rozpoznaje polskiego języka. Możemy tylko wyszukiwać w języku angielskim. Jeżeli coś powiecie po polsku, na przykład jaka jest pogoda w Tarnowie, to zobaczcie, no niestety ten tekst nie jest rozpoznany i nie mamy tutaj żadnych interakcji, nie mamy odpowiedzi na nasze pytania. Podobnie jeżeli chodzi o ten BBC News, informacje też tylko w języku angielskim, natomiast możemy tu przeglądać sobie tytuły takich informacji. Jeżeli chcemy coś więcej odczytać, to działa to na tej zasadzie, że pojawia nam się kod QR do tej aplikacji i możemy na telefonie sobie otworzyć dopiero takie wiadomości. Ostatnia aplikacja to jest pogoda i tutaj jeżeli chodzi o pogodę, to aplikacja już bardzo przyjemna, pogoda na najbliższe dni, możemy sobie to wszystko tutaj jak widzicie sprawdzać, automatycznie po GPS-ie jest wyszukiwana nasza miejscowość, więc tutaj nie mam jakichś większych uwag. Aplikacje mogą być wyświetlone właśnie w formie tej listy lub możecie je wyświetlić w formie tej siatki ikon, która opcja bardziej Wam odpowiada, no to oczywiście możecie z niej skorzystać. Teraz jeżeli chodzi o aplikację mobilną, aplikacja Wear Pro, aplikacja tą już widzieliście, dużo reklam niestety to jest minus, natomiast jeżeli sobie już przez te reklamy przebrniemy, no to jak widzicie mamy tutaj informację o naszym zegarku, poziom naładowania baterii, synchronizację danych, mamy informację, że mamy włączone połączenia, czyli możemy właśnie wykonywać, odbierać połączenia telefoniczne, mamy powiadomienia uruchomione. No i tutaj oczywiście zarządzanie tarczami zegarka. Tych tarcz jest bardzo dużo, cały czas nowe tarcze się pojawiają, możemy sobie je dogrywać z różnych kategorii, więc tutaj nie będę Wam tego pokazywał. Aplikacja umożliwia nam bardzo szybkie na przykład wyłączenie tych połączeń telefonicznych, wyłączenie na przykład powiadomień SMS, czy też powiadomień z aplikacji. Jeżeli chodzi o powiadomienia z aplikacji, jeżeli sobie wejdziecie, to zobaczcie, wszystkie aplikacje z Waszego telefonu są dostępne. Możecie włączyć lub wyłączyć powiadomienia z dowolnej aplikacji.
Mamy tutaj zarządzanie tym portfelem, tymi płatnościami, które możemy sobie skonfigurować, natomiast w Polsce jest to mało przydatne. Opcja znajdź kontakty, tu możemy oczywiście pobierać kontakty ze społecznościówek. Przypomnienie o tutaj wstawaniu, o piciu wody. To wszystko możecie bardzo szybko sobie włączyć, wyłączyć, skonfigurować. Przesyłanie właśnie zdjęć i filmów bezpośrednio z Waszego telefonu na zegarek, czyli za pomocą właśnie tego połączenia możecie tutaj wrzucić filmy do zegarka i później sobie je odtwarzać z zegarka. Tak samo jeżeli chodzi o na przykład zdjęcia. Opcja znajdź zegarek, częste kontakty, kamera, budziki, zarządzanie tą funkcją NFC, możliwość wybudzenia ekranu za pomocą poruszenia dłonią, monitorowanie tętna może być tutaj ciągłe, może być w określonym czasie, to wszystko możemy sobie skonfigurować, tryb nie przeszkadzać, no i jest wersja oprogramowania. Informacje o sobie to oczywiście ustawiacie sobie już na początku, kiedy konfigurujecie aplikację. Pierwsza zakładka to oczywiście zdrowie, gdzie widzimy nasze aktywności fizyczne, widzimy ile kroków pokonaliśmy, ile kalorii spaliliśmy, jaki dystans. No i to oczywiście jakieś cele, które sobie założyliśmy, ile mamy jeszcze do zrealizowania. Mamy tutaj niżej też informacje o monitorowaniu snu, mamy też nasze tętno, wykresy, jeżeli prowadziliście takie pomiary, to tutaj będziecie mieć wszystko to w tabelce, wszystko dla dni, tygodni, miesięcy, dla lat, więc to wszystko możemy sobie zbierać takie dane i przeglądać sobie je w dowolnym momencie. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to tutaj mamy kilka takich planów treningowych, które są już stworzone dla nas. Możemy sobie korzystać z takich darmowych treningów, możemy sobie tutaj uruchamiać w aplikacji i widzimy jak ćwiczyć, jakie ćwiczenia wykonywać, jak taki trening przeprowadzać, więc to na pewno jest na plus, jeżeli chodzi o tą aplikację. No i może teraz zobaczmy sobie te kategorie sportowe, przycisk po lewej stronie i tak w głównym ekranie oczywiście te najbardziej popularne sporty, czyli chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, tenis stołowy, koszykówka i tak dalej. Natomiast możemy też sobie wejść tutaj w szczegółowe kategorie, gdzie mamy sporty na zewnątrz, wewnątrz, sporty odnośnie na przykład jeżdżenia na rowerze, też kilka kategorii BMX, mamy tutaj różne rodzaje rowerów, motocykle. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o fitness, też tutaj kilkanaście trybów do wyboru. Mamy też tryby związane z piłką, mamy też kategorie związane z nartami, kilkanaście tutaj tych różnych sportów zimowych się znalazło, są też sporty wodne, tak więc myślę, że niczego w tym zegarku Wam nie zabraknie, jeżeli chodzi o właśnie te treningi, aktywność fizyczną. Natomiast sam trening, no zobaczcie jak to wygląda, uruchamiamy sobie trening, tak jak w każdej aplikacji. Następuje odliczanie, mamy tutaj czas treningu, poziom tętna, średnia prędkość, następnie mamy tutaj kilka dodatkowych jeszcze parametrów, które możemy monitorować podczas danego treningu. Przechodząc w bok możemy równocześnie zarządzać odtwarzaczem muzyki, czyli możemy słuchać muzyki podczas takiego treningu. Zakończenie treningu oczywiście tutaj poprzez aplikację. Ok, i to by było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję smartwatcha DT Note 1. Jak widzicie, w cenie niecałe 160 zł otrzymujemy naprawdę bardzo ciekawy zegarek, przede wszystkim świetnie wykonany, designem praktycznie nie różniący się od Apple Watcha Ultra 2, z bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED, z dobrą jasnością, z dużą ilością aplikacji, z możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą zegarka, z odbieraniem powiadomień wszystkich aplikacji mobilnych, oczywiście z pomiarami tętna, SPO2, zarządzaniem muzyki, no i zegarek, który właśnie pozwala nam podłączyć słuchawki bezprzewodowe, pozwala nam wgrać na dysk z zegarka swoją muzykę. Tutaj jeszcze nie pokazywałem Wam, ale mamy tutaj 3 GB pamięci wewnętrznej do dyspozycji, czyli naprawdę dużo utworów możemy tutaj zmieścić w tym zegarku. Możemy też wgrywać sobie zdjęcia, możemy wgrywać filmy i następnie je odtwarzać, przeglądać na ekranie zegarka. Tak więc jak widzicie, bardzo dużo możliwości, świetna jakość wykonania, no i bardzo niska cena tego zegarka. To są na pewno atuty, które przemawiają za zakupem tego typu urządzenia. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Link do zegarka oczywiście znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Jeżeli będę miał jakiś kupon rabatowy dla Was, to również zamieszczę pod filmem. Ja ze swojej strony proszę Was jak zwykle o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Proszę Was też, abyście się dzielili swoimi uwagami, spostrzeżeniami odnośnie tego zegarka w komentarzach. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji, które już
niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!